Rentgen jest podstawowym i pierwszym narzędziem do oceny struktury kostnej, ale również do oceny stawu ortopedii. Rentgen jest doskonałym narzędziem w pracy ortopedycznej z pacjentami urazowymi, ale też nie tylko. Rentgen tak naprawdę może służyć zarówno do oceny samego układu kostnego, to znaczy czy pacjent po urazie doznał złamania, jak również może służyć do diagnostyki i do monitorowania gojenia, to znaczy możemy na rentgenie sprawdzać, czy dane złamanie się goi. Rentgen również służy do oceny osi kręgosłupa, jak również osi długiej kończyn dolnych. Te dwa badania służą do monitoringu na przykład wzrostu u dzieci, wad kręgosłupa u dzieci, bądź też monitoringu właściwej osi ciała i osi kończyn dolnych. Zdjęcia rentgenowskie służą głównie do oceny struktur kostnych w tak zwanym szybkim, krótkim i bezpiecznym badaniu. Co to znaczy? To znaczy rentgen wykorzystujemy wtedy, kiedy chcemy szybko, z bardzo małą dawką promieniowania obejrzeć bądź zdiagnozować jakąś dowolną, wybraną część ciała. Rentgen jako badanie w gabinecie ortopedycznym służy jako szybka i bardzo bezpieczna metoda oceny kośćca. To znaczy, gdy pacjent doznał urazu, możemy wykonać zdjęcie i dowiedzieć się z dużym prawdopodobieństwem, czy doszło do złamania. Rezonans magnetyczny natomiast jest to badanie, gdzie wykorzystywane są zupełnie inne właściwości fizykalne. To znaczy, w tym badaniu głównie możemy oceniać tkanki miękkie, jak również struktury więzadłowe, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrzstawowe. Jest to obecnie najbardziej popularne i najbardziej dokładne badanie oceniające nie tylko samą jamę stawu i struktury wewnątrzstawowej. Rezonans magnetyczny również wykorzystywany jest w neurologii, neurochirurgii oraz do oceny układu nerwowego, ośrodkowego, jak i obwodowego. Rentgen jest badaniem statycznym, który ocenia głównie struktury kostne. USG jest badaniem dynamicznym, kiedy to możemy w trakcie ruchu ocenić, jak działa dana struktura. Różnica jest taka, że w rentgenie widzimy strukturę kostną, natomiast w USG widzimy tylko odbicia fal, tkanek i pośrednio możemy stworzyć obraz.